Witaj w kolejnym odcinku. Dzisiejsza audycja będzie trochę inna niż wszystkie i powiem Ci szczerze, jest dla mnie ważna. Nie tylko ze względu na temat, o którym za chwilę usłyszysz, ale też dlatego, że na końcu chcę podzielić się z Tobą czymś osobistym. Czymś, czego długo nie byłem pewien, czy w ogóle powiedzieć na głos. Dlatego zostań ze mną do końca. A teraz zaczynajmy. Witajcie na kanale Otwórz Oczy. Dzisiaj wejdziemy w moment, którego nikt z nas, przynajmniej świadomie, jeszcze nie pamięta. Chwilę, w której wszystko, co znamy, gaśnie, a coś innego, coś, o czym tylko szeptem mówią starożytne księgi, mistycy i ludzie po śmierci klinicznej, zaczyna się na nowo. Nie będziemy dzisiaj mówić ogólnie, co jest po śmierci. Pójdziemy znacznie głębiej. Skupimy się na pierwszych 7 minutach. 7 minut. Niby nic. Jeden kawałek piosenki, krótki telefon do znajomego. Czas, w którym dojeżdżasz z domu na stację benzynową. A teraz wyobraź sobie, że to 7 minut, w których decyduje się absolutnie wszystko, co będzie dalej z Twoją świadomością. Czy wejdziesz w tunel, czy dasz się poprowadzić światłu, czy wpadniesz z powrotem do tej samej matrycy, w której teraz żyjesz? Czy może, jeśli w ogóle jest taka możliwość, wymkniesz się systemowi i wrócisz do czegoś, co wielu nazywa prawdziwym domem? I najważniejsze pytanie, co naprawdę dzieje się z Twoją duszą w tych pierwszych 7 minutach po tym, jak ciało przestaje funkcjonować? Dzisiaj połączymy kilka światów. Oficjalną naukę i badania nad umieraniem, duchowe tradycje z różnych stron świata, relacje osób po śmierci klinicznej oraz te najodważniejsze teorie o matrycy dusz, pułapce światła i o tym, że śmierć może być tylko elementem większego systemu kontroli. To nie będzie wykład z podręcznika. To będzie podróż. Jeśli masz odwagę, zostań do końca. Zacznijmy od tego, co mówi nam oficjalna strona rzeczywistości. Lekarze mówią, pacjent nie żyje. Co to znaczy w praktyce? Serce przestaje pompować krew. Tlen przestaje docierać do mózgu. Po kilkudziesięciu sekundach neurony zaczynają umierać. Po kilku minutach uszkodzenia stają się, według medycyny, nieodwracalne. To jest tak zwana śmierć kliniczna i śmierć biologiczna. Twarde, medyczne definicje. Na papierze koniec historii. Ale czy na pewno? Kilka lat temu naukowcy odkryli coś bardzo dziwnego. Badali mózgi zwierząt w momencie śmierci. Gdy serce przestawało bić przez kilkadziesiąt sekund, a czasem nawet przez kilka minut, aktywność mózgu rosła. Zamiast cichnąć, neurony wpadały w niezwykle intensywny, zsynchronizowany stan. Pojawiała się fala bardzo szybkich fal gamma, podobnych do tych, które obserwuje się w stanach głębokiej medytacji, mistycznych doświadczeń czy skrajnie intensywnego przeżywania. Czyli ciało się wyłącza, a mózg zamiast gasnąć spokojnie jak żarówka, wystrzeliwuje w ostatni potężny błysk. Czy to jest moment, w którym dusza opuszcza ciało? Nie wiemy. Nauka mówi, to tylko chemia. Spadek tlenu, lawina neuroprzekaźników, możliwe wydzielanie endogennego DMT, substancji, którą wielu nazywa molekułą ducha. Ale szczerze, to tylko słowa, bo tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego mózg tak się zachowuje. I tutaj pojawia się pierwsza interesująca teoria. Co jeśli te pierwsze minuty po ustaniu pracy serca, kiedy mózg wchodzi w szalony, niecodzienny stan, to właśnie moment, w którym świadomość odkleja się od biologicznego nośnika? Weź pod uwagę jeszcze jedną rzecz – czas. W zwykłym śnie 1 minuta w rzeczywistości może być odczuwalna jako całe godziny marzeń sennych. Pod wpływem psychodelików ludzie opisują, że w kilkanaście minut przeżywają coś, co subiektywnie trwało tygodniami. Jeśli więc w tych pierwszych 7 fizycznych minutach świadomość przechodzi w zupełnie inny tryb, to w subiektywnym odczuciu te minuty mogą być całą wiecznością. To, co dla lekarzy jest chwilą bez pulsu, dla ciebie może stać się ogromną podróżą.
pełną wyborów, spotkań, wizji, pokus i pułapek. I właśnie dlatego 7 minut robi się nagle takie ważne. Dlaczego akurat 7 minut? Czy to tylko przypadkowa liczba, która dobrze brzmi w tytule, czy może jest w niej coś więcej? Zwróć uwagę na symbolikę liczby 7. 7 dni tygodnia, 7 kolorów tęczy, 7 dźwięków w podstawowej gamie, 7 czakr w tradycji jogi, 7 niebios w tradycji islamskiej, 7 pieczęci w Apokalipsie świętego Jana, 7 bram w zaświatach u starożytnych Sumerów i Egipcjan. Żydzi po śmierci bliskiej osoby odbywają Shivę, 7 dni żałoby. W tybetańskiej księdze umarłych mówi się o 49 dniach przejścia, 7 razy 7. Co 7 dni dusza przechodzi przez kolejny stan bardo, czyli z jednej strony 7 jako cykl, zamknięcie pewnego etapu, przejście na kolejny poziom. Czy to możliwe, że nasze 7 minut po śmierci jest mikrowersją tych większych cykli? Że w skondensowanej formie, jak w soczewce, zawiera się w nich pierwszy mini bardo, pierwszy etap oddzielania się od ziemskiego życia? Oficjalna nauka tego nie zbada. Dla niej to tylko symbolika. Ale dla tradycji duchowych liczby, rytuały i czas są jak mapy, jak podpowiedzi. Nie dają gotowej odpowiedzi, ale mówią: uważaj, tutaj dzieje się coś ważnego. Przejdźmy teraz do najbardziej niewygodnego dla materialistów tematu – doświadczeń śmierci klinicznej. Ludzie, którzy wychodzili poza granice życia, a potem, z perspektywy resuscytacji i medycyny, wracali, opisują rzeczy, które nie powinny się wydarzyć. Wyobraź sobie taką scenę. Stół operacyjny. Pacjent jest pod narkozą. Serce zatrzymuje się. Lekarze zaczynają reanimację. Na monitorach linia prosta. Po kilku minutach udaje się przywrócić akcję serca. Pacjent trafia na intensywną terapię. Po jakimś czasie się budzi. I nagle zaczyna opowiadać. Widziałem, jak pielęgniarka upuściła metalowy przyrząd i przekleła pod nosem. Widziałem, że na górnej półce szafki po lewej stronie sali leży zielony but. Słyszałem, jak lekarz powiedział: straciliśmy go. Tylko jest jeden problem. W momencie, kiedy to rzekomo widział, według medycyny nie żył. Brak funkcji mózgu, brak świadomości. A mimo to opisywał szczegóły, których nie mógł zobaczyć fizycznymi oczami. Tego typu przypadków zbadanych i opisanych jest dziś setki, jeśli nie tysiące. Osoby po śmierci klinicznej mówią bardzo podobne rzeczy. Uczucie nagłej lekkości, wrażenie oddzielenia się od ciała, widok własnego ciała z góry, słyszenie rozmów i odgłosów z otoczenia, przejście przez ciemność lub tunel, pojawienie się światła, często opisywanego jako inteligentna miłość, spotkania z istotami świetlistymi, bliskimi zmarłymi, przewodnikami, panoramiczny przegląd całego życia, często w ułamku sekundy, ale z pełnią odczuć i na końcu decyzja. Wracać czy zostać dalej? Ciekawa jest jeszcze jedna rzecz – czas. Wielu z nich mówi, że to doświadczenie trwało bardzo długo. Mieli wrażenie, że spędzili tam kilkanaście minut, pół godziny, a nawet całe lata. Tymczasem według aparatury medycznej od zatrzymania serca do przywrócenia funkcji minęły 3, 4, 5 minut. Czasem właśnie okolice tych 7 minut. Mamy więc dziwną sytuację. Oficjalnie nie ma świadomości. Praktycznie ludzie opisują skomplikowane, spójne doświadczenia, często z weryfikowalnymi szczegółami. Czyli co? Mózg śni sobie ostatni sen? Czy świadomość odkleja się od fizycznego nośnika i zaczyna funkcjonować obok? I najciekawsze pytanie dla naszych 7 minut. Czy to, co oni opisują, tunel, światło, przegląd życia, dzieje się właśnie w tym pierwszym oknie po śmierci? W większości kultur pojawia się motyw światła. Ja jestem światłością świata, mówi Chrystus. Mistycy opisują oceany światła. W hinduizmie mówi się o światłości Atmana. W praktykach tybetańskich
o pierwotnej, czystej jasności. W relacjach z pogranicza śmierci ludzie mówią: widziałem tunel, na końcu było światło, które kochało mnie bardziej niż ktokolwiek kiedykolwiek. Światło zadawało mi pytania nie słowami, ale uczuciami. Czułem, że tam jest mój dom. Brzmi pięknie, prawda? Ale jest też inna, mniej popularna wersja tej opowieści. Wchodzimy teraz w obszar teorii spiskowych albo, jak kto woli, teorii alternatywnych. Według nich tunel światła niekoniecznie musi być bramą do nieba. Może być elementem systemu. Wyobraź sobie, że żyjemy w ogromnej, energetycznej matrycy, nie tylko fizycznej, ale również duchowej. Matrycy, która zbiera z nas energię emocji, cierpienia, lęku, pragnień. Dla niektórych tradycji to dzieło Demiurga, upadłego boga, który stworzył świat, ale nie jest prawdziwym źródłem. Dla innych dzieło bytów pasożytniczych, które karmią się energią żywych istot. W gnostycyzmie mówi się o archontach, istotach kontrolujących sferę międzyświatową. W niektórych współczesnych przekazach channelingowych o systemie reinkarnacji jako więzieniu dusz. Według tej narracji tunel i światło po śmierci mogą być rodzajem holograficznego interfejsu. Piękną, kuszącą iluzją, która ma jedno zadanie – ściągnąć cię z powrotem do gry. Światło przybiera formę, która jest najbardziej zgodna z twoim systemem wierzeń. Jeśli jesteś katolikiem, zobaczysz Jezusa, Maryję, anioły. Jeśli jesteś buddystą, zobaczysz bodhisatwów. Jeśli jesteś ateistą, doświadczysz czystej świadomości bez formy religijnej. System nie chce, żebyś się bał. Chce, żebyś dobrowolnie poszedł tam, gdzie zostaniesz przeprowadzony dalej. I, być może, wrzucony w kolejną inkarnację, zanim zdążysz odzyskać pełną pamięć tego, kim jesteś poza tą grą. Brzmi jak science fiction? Może. Ale zauważ, jak wiele elementów tu się zgadza. Panoramiczny przegląd życia, jak raport z gry, szczegółowa analiza, co zrobiłeś dobrze, a co źle, obecność istot, które oceniają twoje wybory albo pomagają ci je ocenić, sugestia, że jeszcze nie czas, że musisz wrócić i się czegoś nauczyć, a przede wszystkim poczucie ogromnej miłości, która sprawia, że nie zadajesz pytań. Bo przecież jeśli czujesz się kochany absolutnie, nie kwestionujesz tego, co ta miłość ci proponuje, prawda? I teraz najważniejsza myśl. Jeśli tunel i światło są elementem matrycy, to właśnie pierwsze minuty po śmierci, te nasze symboliczne 7 minut, są momentem, w którym system próbuje cię zagospodarować. Nim przypomnisz sobie, że jesteś kimś więcej niż tylko tym jednym wcieleniem, tym jednym imieniem, tym jednym życiorysem. Spróbujmy teraz wyobrazić sobie, jak mogą wyglądać te pierwsze 7 minut z perspektywy duszy. To oczywiście nie jest instrukcja obsługi ani dogmat, raczej mapa możliwości. Scenariusz, który łączy w sobie relacje NDE, tradycje duchowe i alternatywne teorie. Minuta pierwsza – szok i oderwanie. Serce przestaje bić, oddech ustaje, ciało leży nieruchome. Ty nadal jesteś. Najpierw może pojawić się kompletny szok. Jak to? Przecież ja żyję. Przecież przed chwilą jeszcze. Możesz stać obok własnego ciała i nie rozumieć, że to koniec tego etapu. Widzisz lekarzy, ratowników, bliskich. Słyszysz rozpacz, krzyk, płacz. A jednocześnie nie czujesz bólu ciała. Nie czujesz zimna, ciężaru, duszności. Wiele relacji mówi właśnie o tej chwili. Próbowałem krzyczeć, ale nikt mnie nie słyszał. Chciałem dotknąć lekarza, ale moja ręka przechodziła przez niego. To moment, w którym zasady gry zmieniają się o 180 stopni. A ty dopiero zaczynasz to rozumieć. Minuta druga – zrozumienie. Umarłem. Dociera do ciebie to, co nieuniknione. To naprawdę się stało. Umarłem. Dla jednych ogromna ulga, dla innych panika. Jeśli całe życie bałeś się piekła, kary, gniewu Boga, lęk może się nasilić. Jeśli byłeś pewien, że po śmierci nic nie ma, możesz przeżyć największe zdziwienie.
Jak to możliwe, że nadal myślę, czuję, pamiętam? To również moment, w którym odłączasz się emocjonalnie od ciała. Zaczynasz widzieć je jak ubranie, które właśnie zrzuciłeś. Zniszczone, zużyte, niepotrzebne. Niektórzy na tym etapie nadal próbują wracać do sceny swojego odejścia. Chodzą w kółko wokół wypadku, sali operacyjnej, własnego łóżka. Nie rozumieją, że czas na to miejsce się skończył. Minuta trzecia. Rozszerzenie pola widzenia. Zaczyna dziać się coś dziwnego. Twoje miejsce przestaje być jednym punktem w przestrzeni. Możesz być jednocześnie przy swoim ciele i kilka metrów dalej. Potem kilkanaście, potem kilkadziesiąt. Zaczynasz doświadczać świata nie z perspektywy oczu, ale świadomości. Możesz w ułamku chwili znaleźć się w swoim domu, zobaczyć bliskich, którzy jeszcze nie wiedzą, co się stało. Możesz zobaczyć miejsce, do którego miałeś dojechać. Możesz, jak opisują niektórzy, przelecieć przez ścianę, sufit, dach. Przestrzeń przestaje być przeszkodą. Twoja uwaga równa się twoje miejsce. To właśnie w tej fazie wiele osób raportuje, że widziało rzeczy niemożliwe do zobaczenia z perspektywy ich ciała. Na przykład szczegóły na zewnątrz budynku, rozmowy prowadzone w innym pomieszczeniu, przedmiot leżący na dachu szpitala. Minuta czwarta, ciemność, tunel, przejście. Nagle wszystko zaczyna się zmieniać. Świat, który znałeś, zaczyna blednąć. Obrazy rzeczywistości stają się mniej wyraźne. Coraz trudniej złapać się czegoś, co przypomina znany ci świat. Wielu ludzi mówi, że w tym momencie zaczyna ich otaczać ciemność, ale nie zawsze jest to mroczna, przerażająca ciemność. Raczej coś jak ogromna, spokojna przestrzeń bez kształtu. W oddali pojawia się światło, małe na początku, potem coraz większe. Może przyjąć formę tunelu, wiru, portalu. Może wydawać się znajome, jak powrót do dawnego domu. Albo może budzić w tobie niepokój, jeśli coś w środku mówi ci, to nie jest to. To moment, w którym, według wielu tradycji, zaczyna się przejście właściwe. Opuszczenie świata fizycznego i wejście w obszar międzyświatowy. Minuta piąta, spotkania. Gdy zbliżasz się do światła, albo ono zbliża się do ciebie, zaczynają pojawiać się istoty. Czasem są to bliscy, którzy odeszli wcześniej. Rodzice, dziadkowie, dzieci, partnerzy. Wyglądają tak, jak ich pamiętasz, tylko piękniejsi, młodsi, spokojniejsi. Innym razem pojawia się jedna potężna istota. Może przypominać anioła, może być bezkształtnym światłem, może przybrać formę, którą kojarzysz z własnej religii. Czasem towarzyszy temu telepatyczna komunikacja. Witaj, czekaliśmy na ciebie. Jak się czujesz? Pokażemy ci teraz twoje życie. To etap, który wiele osób opisuje jako najpiękniejszy, najbardziej pełen miłości. Czujesz bezwarunkową akceptację. Nikt cię nie potępia, nikt cię nie karze. W teorii matrycy dusz to może być najbardziej perfidny moment. Jeśli coś chce pozyskać twoją zgodę, musi dać ci maksimum komfortu. Minuta szósta, przegląd życia i decyzja. W twojej świadomości otwiera się coś w rodzaju ekranu, ale to nie film. To wszystko, co zrobiłeś, przeżywane znowu. Widzisz swoje dzieciństwo, młodość, dorosłe życie. Nie tylko sceny, ale również uczucia innych ludzi, których dotknąłeś swoimi czynami. Jeśli kogoś skrzywdziłeś, czujesz jego ból. Jeśli komuś pomogłeś, czujesz jego ulgę i wdzięczność. To nie jest sąd w stylu piekło-niebo. Bardziej głębokie zrozumienie. I pytanie, czego się nauczyłeś? Czy chcesz wrócić i dokończyć pewne rzeczy? Czy chcesz naprawić to, czego żałujesz? W klasycznej wersji tej opowieści to moment, w którym dobrowolnie zgadzasz się na powrót. Dobrze, wrócę, będę lepszy, nauczę się więcej. W spiskowej wersji to moment manipulacji. Gdy jesteś przytłoczony poczuciem winy, żalu, wyrzutów sumienia, istoty światła pokazują ci nowy scenariusz, kolejna inkarnacja, nowe wyzwania, nowe lekcje. Pytanie, czy to naprawdę twoja decyzja?
czy raczej odpowiedź, na którą zostałeś delikatnie naprowadzony. Minuta 7. Zapieczętowanie rzeczywistości. Wreszcie nadchodzi chwila, w której trajektoria twojej dalszej podróży się zapieczętowuje. Jeśli poszedłeś za światłem, możesz zostać wciągnięty w kolejne sfery, strefy odpoczynku, tak zwane zaświaty, poziomy astralne, albo szybciej niż ci się wydaje, w nową inkarnację. Jeśli się opierasz, jeśli czujesz, że coś tu nie gra, możesz zostać zawieszony między światami. Tak powstają różnego typu duchy, byty przywiązane do miejsc, ludzi, przedmiotów, dusze, które nie poszły ani w jedną, ani w drugą stronę. W niektórych naukach mówi się też o trzeciej opcji, wyjściu poza system, odwróceniu się od wszelkich świateł, tuneli czy istot, zwróceniu się do źródła, które jest poza wszelką formą. Czy to możliwe? Jeśli tak, to właśnie pierwsze minuty są momentem, w którym trzeba pamiętać, kim się jest. Nie dać się wciągnąć w żaden gotowy scenariusz. Zwróć uwagę na jedną rzecz. Im bardziej rozwinięta staje się nasza technologia, tym bardziej zaczyna interesować się granicą życia i śmierci. Mamy dziś badania nad mapowaniem mózgu, próby odtworzenia całej struktury neuronalnej, projekty uploadu świadomości do chmury, cyfrowa nieśmiertelność, firmy, które obiecują cyfrowe awatary po śmierci, programy, które na podstawie Twoich danych mają symulować Cię po Twoim odejściu, eksperymenty wojskowe z zakresu zdalnego widzenia, projekcji astralnej, kontroli umysłu. Oficjalnie wszystko po to, by zrozumieć świadomość i lepiej pomagać pacjentom. Nieoficjalnie wyobraź sobie, jak kusząca byłaby możliwość kontrolowania nie tylko ciała, ale i przejścia po śmierci. Jeśli świadomość odkleja się od ciała, ale przez pierwsze minuty pozostaje w pobliżu ziemskiego pola, czy da się na nią wpłynąć? Poprzez odpowiednie częstotliwości fal elektromagnetycznych, wzorce światła, pola energetyczne generowane przez urządzenia lub jeszcze bardziej subtelne technologie, o których oficjalnie się nie mówi. Brzmi jak scenariusz filmu science fiction. Ale jeśli połączysz to z realnymi programami typu MK Ultra, zdalne widzenie testowane przez CIA, eksperymenty nad wpływaniem na mózg falami, zaczyna to wyglądać mniej fantastycznie. Do tego dochodzi kolejna, mroczniejsza warstwa. Jeśli istnieje system energetyczny, który żywi się emocjami, strachem, cierpieniem, chaosem, to najbardziej intensywne zbiory energii są w momentach masowej śmierci. Wojny, katastrofy, zamachy. Czy to przypadek, że ludzkość co jakiś czas wpada w cykle ogromnych zniszczeń? Czy to tylko ludzka głupota, czy również ktoś, kto stoi za kurtyną i wie, jak wykorzystać te momenty przejścia? W tej perspektywie pierwsze minuty po śmierci nie są tylko prywatnym, indywidualnym doświadczeniem. Są również potencjalnie elementem gry na znacznie wyższych poziomach. Odstawmy na chwilę wszystkie teorie spiskowe. Spójrzmy na to od strony czysto duchowej. Większość tradycji zgadza się co do jednego. Chwila śmierci jest zwierciadłem całego życia. To, co dominowało w Twojej świadomości na co dzień, wzorce myślenia, emocje, przekonania, w tych pierwszych minutach po śmierci może się spotęgować. Jeśli żyłeś w lęku, przejście może być pełne chaosu i strachu. Jeśli żyłeś w poczuciu winy, możesz zostać przygnieciony własnymi wyrzutami sumienia. Jeśli żyłeś w zaufaniu, miłości, ciekawości, przejście może być łagodne, spokojne, jasne. Innymi słowy, nie przygotowujesz się do tych 7 minut na łożu śmierci. Przygotowujesz się przez całe życie. Każdy dzień jest małą lekcją umierania. Kiedy puszczasz urazę, umiera w tobie stary ból. Kiedy wybaczasz, umiera dawny scenariusz złości. Kiedy odpuszczasz kontrolę, umiera stary lęk. Śmierć fizyczna jest tylko ostatecznym sprawdzeniem, w jakim stopniu umiesz odpuszczać. Im mocniej trzymasz się wszystkiego, tym trudniej jest odejść.
Dlatego tak wiele tradycji mówi o praktykowaniu małych śmierci. Medytacja, wyciszenie ego, świadome sny i OOB, oswajanie się z oddzieleniem od ciała, modlitwa, kontakt z czymś większym niż własna osobowość, praca z lękiem, wchodzenie w nieznane jeszcze za życia. W tym sensie te 7 minut nie jest czymś przypadkowym. Jest jak egzamin, na który piszesz odpowiedź latami. Nie chodzi o to, żebyś żył w obsesji śmierci. Chodzi o świadomość. Kilka prostych, ale głębokich rzeczy może całkowicie zmienić jakość twojego przejścia. Uświadom sobie, że nie jesteś tylko ciałem. To nie jest kwestia religii, tylko doświadczenia. Zwróć uwagę na sny. Na momenty, kiedy wychodzisz z ciała w świadomych snach czy spontanicznych OOB. Na chwilę, kiedy twoja świadomość jest gdzieś indziej, nawet gdy ciało siedzi na krześle. Im bardziej czujesz, że nie jesteś tylko tym fizycznym nośnikiem, tym łatwiej będzie ci puścić go, kiedy przyjdzie czas. Pracuj z lękiem przed śmiercią teraz, a nie pod koniec. Lęk przed śmiercią to często lęk przed nieprzeżytym życiem, przed niespełnionymi pragnieniami, przed niewypowiedzianymi słowami, przed brakiem sensu. Im bardziej nadajesz swojemu życiu sens teraz, im więcej naprawdę przeżywasz, tym mniej będziesz się bał, że coś utracisz. Zbuduj własny skrypt przejścia. Możesz to zrobić choćby mentalnie. Wyobraź sobie swoją śmierć, spokojną, naturalną. Przejdź w wyobraźni przez te pierwsze minuty. Co robisz, gdy widzisz swoje ciało? Co mówisz sobie, gdy czujesz, że odchodzisz? Jak reagujesz, gdy pojawia się tunel, światło, istoty? Możesz przyjąć taką wewnętrzną postawę. Cokolwiek zobaczę po śmierci, nie oddam swojej mocy żadnej istocie, żadnemu obrazowi, żadnemu światłu. Zwracam się do źródła wszystkiego, co jest, poza formą. Pamiętam, kim jestem jako świadomość. Nie chodzi o walkę ze światłem, ale o to, żeby nie iść nigdzie z poziomu strachu czy poczucia winy, tylko z poziomu świadomości. Uporządkuj relacje i emocje za życia. Wyobraź sobie, że w tych pierwszych minutach po śmierci nagle uświadamiasz sobie: mogłem powiedzieć jej, że ją kocham, ale tego nie zrobiłem. Mogłem przeprosić, ale trzymałem dumną maskę. Trzymałem w sobie nienawiść przez lata. To wszystko będzie jak ogromny ciężar. Im więcej oczyścisz za życia, tym lżej będzie ci przechodzić dalej. Dotknęliśmy dzisiaj wielu warstw: medycznej, mózg, fale, DMT, duchowej, bardo, światło, przewodnicy, spiskowej, matryca dusz, pułapka światła, technologia ingerująca w przejście, filozoficznej, jak żyjesz, tak umierasz. Czy śmierć jest końcem? Czy przejściem? Czy recyklingiem dusz w wielkiej kosmicznej fabryce doświadczeń? Czy bramą do wyjścia poza system? Nie dam ci jednej prawdziwej odpowiedzi, bo jej po prostu nie ma. Każda tradycja widzi tylko kawałek większej całości. Każda teoria jest tylko mapą, a nie terytorium. Ale jest coś, co możesz zrobić już teraz. Zadać sobie uczciwe pytanie: jak ja chcę przeżyć swoje 7 minut po śmierci? I drugie, jeszcze ważniejsze: jak dziś, w tym życiu, przygotowuję się do tego momentu, moimi codziennymi wyborami, emocjami, relacjami, świadomością? Możesz wierzyć, że po śmierci nic nie ma. Możesz wierzyć w niebo, piekło, reinkarnację, matrycę dusz. Ale jeśli czymś jesteś więcej niż zbiorem atomów, to ten moment i tak kiedyś nadejdzie. A wtedy to nie teorie będą miały znaczenie, tylko stan twojej świadomości. Dlatego teraz chcę oddać głos tobie. Jak ty to czujesz? Czy tunel i światło to brama do domu, czy element systemu? Czy pierwsze 7 minut po śmierci to spokojne przejście, czy pole bitwy o twoją duszę? Czy miałeś swoje doświadczenia z pogranicza, sny, wizje, OOB, które dotknęły tego tematu? Napisz w komentarzu swoje przemyślenia, historie, intuicje.
Czy chciałbyś, żebym w osobnym materiale rozwinął któryś z wątków, na przykład matrycę dusz, tybetańską księgę umarłych, technologię a świadomość czy świadome przygotowanie do przejścia? Pamiętaj, nie chodzi o to, żeby się bać śmierci. Chodzi o to, żeby obudzić się za życia. Bo być może od tego, jak bardzo będziesz przebudzony tu i teraz, zależy to, co zrobisz w swoich pierwszych 7 minutach po drugiej stronie. Dziękuję, że byliście ze mną. Na koniec chciałbym powiedzieć coś szczerze, bez żadnych filtrów. Tworzenie tych audycji to dla mnie coś naprawdę ważnego, ale też bardzo wymagającego. Każdy odcinek to godziny pracy, research, pisanie, nagrania, montaż. I wszystko to dzieje się po pracy, w czasie, który mógłbym przeznaczyć na odpoczynek. I właśnie dlatego muszę się na chwilę zatrzymać. Widzę, ile serca w to wkładam i jednocześnie widzę, że zasięgi są bardzo małe. Na tyle małe, że zaczynam się zastanawiać, czy to wszystko ma jeszcze sens w tej formie. Dlatego możliwe, że to jedna z ostatnich audycji, przynajmniej na jakiś czas. Nie mówię żegnaj, raczej do zobaczenia, jeśli jeszcze wrócę. Jeśli jednak to, co tworzę, ma dla ciebie wartość, jeśli chcesz, żebym kontynuował, daj mi o tym znać. Każde wsparcie, każdy komentarz, każde udostępnienie naprawdę ma znaczenie. Dziękuję ci za to, że tu jesteś. To nigdy nie było dla mnie oczywiste. Do usłyszenia, być może.